Tak, jest ich aż 8 i jestem pewien, że nie wiedziałeś o wszystkich. Daj znać w komentarzu, ile pozwoleń do posiadania broni tak naprawdę kojarzyłeś. Siemandero wszystkim, z tej strony Długi. Witam Was na moim kanale Anatomia Broni Palnej. W dzisiejszym odcinku w serii Przemyślenia Młodego Rusznikarza będziemy rozmawiali o pozwoleniach do posiadania broni. Tak naprawdę pozwolenie do posiadania broni w Polsce nie jest wcale trudną rzeczą do zrobienia. Żeby je zdobyć, trzeba spełnić szereg kryteriów, przejść pewną procedurę i w sumie, jeżeli wszystko nam się uda, to raczej nie ma opcji, żebyśmy nie uzyskali tego właśnie pozwolenia. Zdobywanie pozwolenia na broń porównałbym do robienia prawa jazdy w Polsce. Chociaż patrząc po tym, że jest teraz kadencja miesięczna w klubie, strzeleckim klubie sportowym, to nawet szybciej to zajdzie niż wyjeżdżenie wszystkich 30 godzin jazd przy kursie na prawo jazdy. Samych pozwoleń do posiadania broni jest aż 8. Wszystkie 8 pozwoleń na pewno nie jest w naszym zasięgu, jeżeli dopiero zaczynamy naszą przygodę ze strzelectwem. Na początek tych pozwoleń będzie kilka, które możemy zrobić jako tak zwani świeżaki, ale to wszystko opowiem Wam w kolejnych odcinkach. Moim planem na taką małą serię wszystkich tych odcinków jest zrobienie materiału o każdym pozwoleniu osobno. Nie chciałem tego zawrzeć w jednym filmiku, ponieważ będzie to dużo informacji i po prostu doszedłem do wniosku, że dużo lepiej będzie to rozbić na 8 krótszych filmików, w których dokładnie opiszę Wam całą procedurę przejścia przez zdobywanie tego pozwolenia od, powiedzmy, tych pierwszych kroków, jak na przykład zapisanie się do klubu strzeleckiego, po tam, powiedzmy, odebranie promes i zrobienie pierwszych swoich zakupów. Żeby w ogóle myśleć o zrobieniu pozwolenia do posiadania broni, trzeba spełnić w Polsce kilka warunków. Może lepiej będzie powiedzieć, jakie są przeciwwskazania, czyli co dyskwalifikuje nas z możliwości otrzymania pozwolenia do posiadania broni. Po pierwsze, aby uzyskać pozwolenie na broń, musimy mieć ukończone 21 lat. Wyjątkiem jest tutaj pozwolenie do celów sportowych, gdzie na wniosek szkoły, organizacji sportowej lub stowarzyszenia obronnego może nam ono zostać wydane po ukończeniu 18 roku życia. Nie otrzymamy pozwolenia na broń, gdy jesteśmy skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa wskazane w ustawie, jeżeli nie zamieszkujemy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jeżeli jesteśmy osobą, co do której istnieje podejrzenie, że mogą używać tej broni niezgodnie z interesem państwa lub porządku publicznego. Oczywiście są też inne przesłanki, jeżeli na przykład jesteśmy upośledzeni w jakimś stopniu czy niepełnosprawni, ale o tym wszystkim decyduje lekarz. No dobra, przechodzimy teraz do właśnie tych pozwoleń, o których chciałem Wam powiedzieć. Pierwszym pozwoleniem, które chciałbym tutaj przytoczyć, jest pozwolenie do celów sportowych. Według mnie jest to pozwolenie najpopularniejsze, sam takie posiadam, więc o nim będę mógł powiedzieć najwięcej. Starając się uzyskać pozwolenie do celów sportowych, najlepiej za jednym razem zrobić pozwolenie sportowe do celów sportowych i pozwolenie sportowe do celów kolekcjonerskich. Dokładne różnice opiszę już w materiale dotyczącego pozwolenia sportowego. Pozwolenie sportowe uprawnia nas do noszenia broni, bocznego i centralnego zapłonu, bocznego zapłonu w kalibrze do 6 mm i centralnego zapłonu w kalibrze do 12 mm. Dodatkowo możemy posiadać również broń gładkolufową w każdym kalibrze wagomiarowym oraz broń czarnoprochową również bez ograniczeń względem kalibru. Jeżeli chodzi o ograniczenia, które tutaj na nas spoczywają, jest to tryb ognia. Mając pozwolenie do celów sportowych, nie możemy posiadać broni samoczynnej, czyli potocznie mówiąc full auto, tej, która ma ogień ciągły. Posiadanie takiego pozwolenia uprawnia nas również do brania udziału w zawodach Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Bardzo dużo jest tych imprez w Polsce, więc uwierzcie mi, że naprawdę niektóre zawody są bardzo ciekawe, bardzo fajne i po prostu warto to strzelać. Żeby utrzymać to pozwolenie, musimy wziąć udział w 8 startach, jeżeli oczywiście patent strzelecki zdajemy na pistolet, karabin i strzelbę. Polega to na tym, że musimy wziąć udział w 4 startach w broni wiodącej i po 2 starty
w broni różnej. Czyli na przykład, jeżeli w tym roku broń wiodącą dla nas jest karabin, to strzelamy 4 starty z karabinu, 2 starty z pistoletu i 2 starty ze strzelby. Robiąc to pozwolenie, musimy liczyć się z kosztem od 1600 zł w górę. 1600 jest to najmniejszy koszt, który musimy ponieść, biorąc tylko i wyłącznie jedną promesę i zamiast szafy kupując najtańszy safe. Od 1600 zł może to wzrosnąć praktycznie, nie ma to limitu, ponieważ to wszystko zależy od tego, ile weźmiemy promes, jaką kupimy szafę i jaką później będziemy chcieli kupować broń. I to wszystko, jeżeli chodzi o pozwolenie do celów sportowych. Kolejne pozwolenie to pozwolenie z przeznaczeniem kolekcjonerskim. Jest ono dobre dla ludzi, którzy niekoniecznie lubią często strzelać, niekoniecznie chcą strzelać z tej broni, a po prostu na przykład chcą ją kolekcjonować. Niektórzy po prostu cieszą się, że mają taką broń w szafie, wyciągną ją sobie raz na tydzień, popatrzą na nią, rozłożą ją i dla nich to już jest tyle. Oczywiście każdy ma do tego prawo. Mając pozwolenie kolekcjonerskie również można z tej broni strzelać, ale tak jak mówię, jest to przeznaczone dla ludzi, którzy niekoniecznie chcą się bawić w takie strzelanie sportowe. To pozwolenie uprawnia nas do posiadania i przenoszenia broni. Przy pozwoleniu sportowym możemy tą broń nosić, a przy pozwoleniu kolekcjonerskim możemy ją jedynie przenosić. Posiadając takie pozwolenie, nie jesteśmy ograniczeni żadnymi kalibrami. Możemy sobie kupić jakieś wynalazki w stylu 9 mm Flobert i możemy również kupić popularną, kolokwialnie zwaną 50, czyli karabin w kalibrze 12,7. Teoretycznie dzięki temu pozwoleniu również możemy posiadać broń samoczynną, lecz praktyka wskazuje, że policja bardzo często odmawia zarejestrowania takiej broni, czyli takiej wyposażonej w tryb ognia ciągłego i po prostu jeżeli chcemy iść na noże i kopać się z koniem, to czeka nas batalia sądowa, w której musimy dochodzić swoich praw. Nie wiem, ja jeszcze nie słyszałem, żeby komuś udało się zarejestrować jakąś broń z ogniem samoczynnym na kolekcję, choć pewnie były takie sytuacje w historii. Koszt wyrobienia takiego pozwolenia zaczyna się od 2320 zł w górę. Również jak przy pozwoleniu sportowym jest to najniższa określona cena, którą będziemy musieli ponieść robiąc to pozwolenie, ponieważ nie wiadomo ile będziemy chcieli brać promes, jakie będziemy chcieli mieć save, więc to jest po najmniejszej linii oporu będziemy musieli zapłacić około 2320 zł. Kolejne pozwolenie jest to pozwolenie do celów łowieckich. Jest to pozwolenie dla ludzi chcącymi zostać myśliwymi, chcącymi polować czy po prostu żyć w tej kulturze łowieckiej. Sam znam paru myśliwych, wiem jak są wciągnięci w cały ten myśliwski świat, więc jak najbardziej jest też to pozwolenie dla ludzi, którzy nie mieli jeszcze pozwolenia żadnego i chcą zaczynać swoją przygodę ze strzelectwem. Posiadanie takiego pozwolenia uprawnia nas do posiadania broni łowieckiej dopuszczonej do wykonania polowań na podstawie odrębnych przepisów. Będąc myśliwym, głównie będzie nas interesowała broń długa w postaci sztucerów, karabinów, karabinków czy też broni kombinowanej. O tym też opowiem w odcinku stricte o broni łowieckiej. Tu od razu muszę Wam zaznaczyć, że będąc myśliwym, posiadając pozwolenie do celów łowieckich, nie możecie posiadać broni krótkiej. Jest to jedno z najdroższych pozwoleń, które można wyrobić. Koszt zaczyna się od około 6,5 tysiąca złotych. Jest to też dolna granica, ponieważ nie brałem pod uwagę tutaj tego, co musimy wykonać dla kół łowieckich, jakie mamy jeszcze dodatkowe koszty ponoszone samą procedurą robienia tego pozwolenia. Ale to też wytłumaczę w odcinku o pozwoleniu łowieckim. Kolejnym pozwoleniem jest pozwolenie do ochrony osobistej. Kiedyś raczej było to pozwolenie nie do ogarnięcia, ponieważ trzeba było wykazać stałe i ponadprzeciętne zagrożenie dla zdrowia i życia. Chyba tak to się nazywało. I jeżeli nie mieliśmy jakiejś znajomości gdzieś tam na górze, to prawdopodobnie dostawaliśmy odpowiedź negatywną. Teraz od 2022 roku przez ustawę o obronie ojczyzny ułatwia ona uzyskanie właśnie pozwolenia do ochrony osobistej ludziom, którzy pracują głównie w służbach. Posiadanie takiego pozwolenia uprawnia nas do posiadania broni palnej, bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu w kalibrach od 6 do 12 mm
przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA oraz miotaczy gazu obezwładniającego. Jak widać, na to pozwolenie nie możemy posiadać strzelb. Koszta zaczynają się tutaj od 1400 zł. Następne pozwolenie to pozwolenie do posiadania broni do ochrony osób i mienia. Jest ono bardzo zbliżone do tego pozwolenia do ochrony osobistej, lecz ma kilka różnic. W odróżnieniu do pozwolenia do ochrony osobistej uprawnia nas również do posiadania pistoletów sygnałowych, pistoletów maszynowych w kalibrze od 6 do 12 mm, karabinków samoczynnych w kalibrze od 5,45 do 7,62 oraz strzelb powtarzalnych w kalibrze wagomiarowym 12. Pozwolenie to kierowane jest przede wszystkim do kwalifikowanych pracowników ochrony, wykorzystujących broń palną w czynnościach zawodowych oraz bardzo często właścicieli firm ochroniarskich. Nie mylić tego z dopuszczeniem do posiadania broni, jest to kompletnie inna rzecz. Tutaj koszta również zaczynają się od 1400 zł. Następnym pozwoleniem, które uprawnia nas do posiadania broni palnej, jest pozwolenie do celów szkoleniowych. Tutaj akurat dużo nie trzeba tłumaczyć. Jest to pozwolenie głównie dla ludzi posiadających działalność szkoleniową w zakresie szkolenia strzeleckiego, obsługi bronią palną itd. Tutaj można posiadać praktycznie każdą broń strzelecką. Nie jesteśmy tu ograniczeni ani trybem ognia, ani jakimiś kalibrami. Posiadając pozwolenie do celów szkoleniowych, tą broń również możemy ze sobą nosić. Koszta zaczynają się od 1500 zł w górę. Następne pozwolenie jest to pozwolenie do przeprowadzania rekonstrukcji historycznej. Uprawnia nas ono do posiadania broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym broni samoczynnej. Tutaj broni nie możemy nosić, możemy ją tylko przenosić. To jest pozwolenie przeznaczone głównie dla ludzi zajmujących się rekonstrukcjami historycznymi, bawiących się właśnie w różne takie rzeczy. Koszta zaczynają się od 1500 zł w górę. No i przechodzimy do końca. Ostatnim pozwoleniem, chyba najmniej popularnym w Polsce, najmniej chyba jest ich wydawanych, jest to pozwolenie z przeznaczeniem do celów pamiątkowych. Uprawnienia są tutaj takie same jak przy pozwoleniu kolekcjonerskim, a przy ubieganiu się o to pozwolenie konieczne będzie przedstawienie stosownego dowodu w postaci tego, jak weszliśmy w posiadanie tej oto broni. W zależności od okoliczności dotyczących źródła nabycia broni, takim dokumentem może być postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia, spadku i dziale spadku lub równoważny mu akt poświadczenia dziedziczenia i dział spadku sporządzony u notariusza. Akt darowizny broni w tym wypadku powinien być sporządzony w formie pisemnej, albo też dokument mówiący o przekazaniu spadku, podarowaniu takiej broni. Koszt wyrobienia takiego pozwolenia zaczyna się od 1500 zł w górę. Tym sposobem skończyliśmy przedstawiać, jakie w Polsce mamy możliwości wyrobienia pozwolenia do posiadania broni. Jak sami zauważyliście, jest ich 8. Najbardziej popularnymi w Polsce są pozwolenia do celów sportowych, pozwolenia kolekcjonerskie, pozwolenia łowieckie oraz teraz chyba też popularne zrobią się te do ochrony osobistej. Jak sami widzicie, sporo jest dróg, którymi możemy iść w uzyskaniu pozwolenia do posiadania broni. Każdą z tych ścieżek będę opisywał w osobnym materiale. Mam nadzieję, że ułatwi Wam to przebrnięcie przez cały proces, który niekiedy jest zagmatwany, ale jeżeli jest ktoś, kto powie Wam, jak to zrobić, to uwierzcie mi, że naprawdę nie jest to trudne i warto się za to wziąć, ponieważ strzelectwo to świetne hobby, do którego będę zawsze wszystkich namawiał. Broń nie jest taka straszna, jak się o niej mówi. Nigdy nie dajcie sobie wmówić, że jesteśmy zbyt głupi, żeby tą broń posiadać, ponieważ jest to chyba najbardziej krzywdzący stereotyp, o którym się słyszy, jak mówi się o tym, że Polacy nie powinni posiadać broni, bo wystrzelają się gdzieś tam pod sklepem. Kompletne bzdury. Także, jeżeli podobał Ci się materiał, łapka w górę, zostaw suba i widzimy się w następnym odcinku.